Dzień dobry. Zabieram Was dzisiaj w przepiękne miejsce, żeby opowiedzieć Wam o całym moim sprzęcie kempingowo-kuchenno-podróżniczym, który zapewnia mi przetrwanie, choć brzmi to dość dramatycznie, ale tak, zapewnia mi przetrwanie na wyprawach takich z jednym noclegiem, ale tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i prawdopodobnie gdybym jechał na kilka miesięcy, ten mój bagaż niewiele by się różnił. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam powiedzieć, że już od ponad miesiąca testuję dla Was kurtkę i spodnie marki Rebel Horn. Jest to Kabi 5. Marka Rebel Horn skontaktowała się ze mną prawdopodobnie po mojej recenzji Hardy 2 i zaproponowała, że wyślą mi do testu właśnie ten komplet, abym przez rok pojeździł w tych ciuchach i za rok, pod koniec sierpnia, zrobił dla Was recenzję. Zgodziłem się na to tylko dlatego, że nie będzie tu żadnej płatnej promocji, żadnych wytycznych, jak ten test ma wyglądać. Po prostu mogę powiedzieć dokładnie to, co myślę i mogę być z Wami w 100% szczery. Jest to komplet Kabi 5, Rebel Horn Kabi 5 w rozmiarze L. Ja mam 1,83 m wzrostu, ważę około 80, ciutkę poniżej 80, czyli tutaj w pasie minimalnie może się różnić od pory roku. Ale jest to zestaw w komplet w rozmiarze L, czarno-szaro-czerwony, takie czerwone wstawki. Jest to zestaw trzyczęściowy z membraną i taką kamizelką na górę, taką ocieplającą, a w spodniach jest membrana i takie drugie jakby spodnie, też takie ocieplające. Ale o tym konkretnie opowiem Wam za rok. A teraz przechodzimy do części właściwej tego filmu. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, cały mój sprzęt, który wystarcza mi na dwudniowe wyprawy z jednym noclegiem, ale również na wyprawy na cały tydzień, 2 tygodnie, miesiąc i prawdopodobnie więcej. Ja sobie zorganizowałem go w taki sposób, że mam podzielone to na 3 części. Jest kufer centralny, Givi Trekker Outback 42-litrowy, torba nieprzemakalna, taka zawijana rolka Givi 60-litrowa, tankbag Givi. Ja nie do końca pamiętam te wszystkie modele, więc tutaj na dole będę Wam umieszczał symbole, a również w opisie umieszczę całą listę rzeczy, które ze sobą zabieram. Podział wygląda właśnie tak, jak Wam powiedziałem, ale dlaczego? W tym kufrze mam rzeczy, do których powinienem mieć dostęp na bieżąco, czyli w trakcie jazdy. Sprzęt do gotowania, ponieważ nie zawsze gotuję, jak już dojadę na kemping, czasami gotuję wcześniej, a czasami chcę się zatrzymać i zrobić sobie kawę. Tutaj mam wszystko, co się tyczy gotowania, spraw motocyklowych, bezpieczeństwa, typu apteczka, smar do łańcucha, jakieś trytytki itd., itd. Tu w tej torbie mam wszystko to, czego nie wyciągam w trakcie drogi. Czyli to otwieram dopiero po dojechaniu na kemping bądź miejsce, w którym chcę nocować. Jest to szczelnie zamknięte, w razie jakby padało, nie chcę w trakcie tego wyciągać. W tankbagu Givi mam całą elektronikę, czyli wszystko to, co jest mi potrzebne do tego, aby dla Was filmować. Prawdopodobnie zdecydowana większość z Was tego nie robi, nie filmuje, dlatego nie będę w ogóle rozkminiał tankbaga. Jeśli oczywiście będziecie chcieli, aby to konkretnie pokazać Wam cały ten sprzęt elektroniczny, to dajcie znać w komentarzach, to nagram dla Was osobno taki film. Tutaj na kufrze zawsze mam ze sobą cały komplet nieprzemakalny Revit. Czasami jest tak, jeżeli jest noc deszczowa i mam mokry namiot, tutaj pod tą siatkę wkładam namiot. A te ciuchy albo na siebie, jeżeli pada, albo właśnie tutaj, żeby wszystko schło. Tak, żeby nie wkładać namiotu do tej torby, ponieważ wszystko by nam zgniło. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj pod siateczką taką dokupiłem oryginalną siatkę do tego kufra. Pozwala podwiesić pod klapę jakieś właśnie rzeczy. Ja tutaj mam rękawiczki letnie, ponieważ tamte mam oczywiście z dziurą. W razie jakby się rozpadły już, to mam nowe rękawice Alpine Stars, czyli jak to się czyta. Potem drugie rękawice nieprzemakalne z Gore-Texem i membranę do kurtki. Do spodni nie, ponieważ DL jest dobrze obudowany i w żaden sposób nie potrzebuje, ponieważ te nogi nie są owiewane w żaden sposób. I tak jak powiedziałem, ja tutaj wożę sprzęt kuchenny i sprzęt
do motocykla. Będę wyciągał chaotycznie, żebyście mniej więcej wiedzieli, co ja tutaj mam. I pamiętajcie, to nie jest jedyny słuszny zestaw. Oczywiście każdy z Was może mieć coś innego, każdy z Was może mieć inny sprzęt, w innej konfiguracji, innych marek. Wszystko może mieć inne. Ja akurat zdecydowałem się na ten sprzęt, ponieważ również wykorzystuję go do wycieczek rowerowych, dlatego zależało mi na tym, żeby był pakowny, żeby jak najmniej miejsca zajmował, jak najlżejszy był, żeby działał po prostu. I to, co mam, działa, sprawdza się, więc nie potrzebuję niczego innego, nic mi do tej pory nie nawaliło, nic się nie zepsuło, dlatego wszystko śmiga tak, jak trzeba. Jeśli chodzi o sprzęt do gotowania, bo to mam ze sobą... Aha, to też jest ważna rzecz. Nie ważę ze sobą żadnych liofilizatów, ponieważ jak dla mnie liofilizaty się nie opłacają po prostu. No, liof tutaj kosztuje około 100 koron, czyli to jest jakieś 36-37 zł. Prawdopodobnie taki obiad liofilizowany, jak przywieziecie sobie z Polski, czy w ogóle jak weźmiecie takiego liofa, to jest tylko obiad. Powiem Wam, że tutaj kupując, nawet w Norwegii, gdzie kupienie pudełeczka fasolki to jest jakieś 10 koron, potem jakiś sos pomidorowy czy coś, to też jest 10 koron, do tego jakieś kiełbaski czy jakiś kawałek mięska mielonego wyjdzie taniej niż liof. Naprawdę. Ja wiem, że trzeba mieć też sprzęt do gotowania. Przy liofach można sobie zagotować wodę i jest po sprawie, ale chyba nie. Chyba przejadły mi się liofy. Dlatego preferuję sobie ugotować jedzenie niż zalewać wodą. Ale oczywiście, jak potrzebujecie to zrobić szybko, sprawnie i się z tym nie certolić, to oczywiście liofy jak najbardziej. Lecimy z gratami. Dużo sprzętu mam z firmy Situ Summit, nie wiem dlaczego, jakoś tak się poskładało. Alpha Pan, 10-calowa patelnia z rozkładaną rączką, mega. Nawet jak palnik grzeje tutaj, to temperatura i rozprowadza się po całej patelni bardzo, bardzo dobrze. Świetnie się na niej smaży, świetnie się gotuje. Praktycznie na tej patelni mogę zrobić wszystko, od jajecznicy, przez jakieś kotlety, sosy i tak dalej. Deseczka najprostsza, najlżejsza do krojenia. Jest to zdecydowanie bardzo wygodne. Tutaj mam taki zestaw, też oczywiście Situ Summit. To jest garnek. Taki garnek z tytanowym chyba, czy nie wiem jakie to jest dno, na niecałe 1,5 litra, z pokryweczką i z takimi dziurkami. Tutaj można sobie zalać wodę, postawić na palniku, zagotować sobie makaron, odcedzić go, ale można też do tego wlać sos i tutaj sobie ugotować jedzenie, jak najbardziej. Można zagotować wodę, jeżeli potrzebujecie, jeżeli nie macie czajnika. A plus jest taki, że po prostu po złożeniu jest to takie płaskie. Jest mega lekkie. Do kompletu mam też na tej samej zasadzie rozkładany taki, nie wiem jak to, taka miseczka po prostu. To jest plastik, tego się nie stawia na palniku, to się nie grzeje, no nie? Więc tu można sobie jakąś owsiankę wlać, zalać jakieś płatki mlekiem, jeżeli byście chcieli. No i też do kompletu w tej samej technologii kubeczek. Wszystko małe, wchodzi jedno w drugie. Czy dobrze trzyma temperaturę? No to jest silikon, więc nawet nie wiem. Ja to wszystko szybko od razu zjadam, więc nie ma takiej potrzeby, żebym czekał i sprawdzał, jak to mi się długo wytrzyma. Zawsze mam jakieś ze sobą ściereczki, wiecie, no to dużo nie zajmuje, a przydać się może do różnych rzeczy. Też mam ze sobą taki komplecik, taki przybornik, tak? Czyli jakaś gąbeczka do zmywania i płyn, to jest akurat salu, olej do smażenia i taki przybornik, ja nawet nie wiem jakiej to jest firmy, bez znaczenia. Sól, pieprz, papryka, jakieś takie przyprawy, jeżeli byłoby potrzebne. Też z Situ Summit taki zestawik sztućców, nóż, widelec i łyżka. Do jedzenia, do krojenia takiego podstawowego, do smarowania. Leciutkie, malutkie, działa. Nie składane, ja nie potrzebuję, żeby to się złożyło do, wiecie, do 5 cm. Nie, ale jest na karabinku, więc to się nie pogubi, można to oczywiście wypiąć. Bardzo wygodne. Do tego jeszcze z AliExpress sprzed lat mam zawsze ze sobą spork. Nie używam go już w tej chwili, ale jakby ktoś potrzebował się dosiąść i zjeść ze mną, to zawsze jest. No i zawsze nóż, jakby ten ktoś, kto chciałby zjeść, byłby na przykład jakimś psychopatą, to zawsze można, wiecie, zrobić mu znak wzoru na czole. Żartowałem oczywiście. To jest nóż Mora, szwedzki chyba. No taki bardzo ostry, polecany przez wszystkich zawsze i wszędzie. Tak, dobrze kroi, dobrze tnie, można sobie
wystrugać wędkę albo grot do strzały, jeżeli chcielibyście upolować jakiegoś renifera. Oczywiście do wszystkiego nóż. Kolejną rzecz, którą mam w kufrze centralnym, jest zestaw do gotowania wody, który jest w osobnej torbie. Jakbym chciał zagotować sobie kawę, to nie muszę tego wszystkiego wyciągać, tylko biorę jedną torebkę. Tutaj jest Aeropress, tutaj jest palnik i tu jest czajnik. Też Sea2 Summit na tej samej zasadzie, tak? Z tym tytanowym dnem, silikonowy, mały, lekki. Też chyba pojemność jest około litra, więc w zupełności to wystarcza. I zakrywanko do wiatru, do palnika. Kolejne ścierki, ścierek nigdy za wiele. Gaz do kuchenki. Jeden gaz zawsze mam w kufrze, a drugi gaz jest zawsze w torbie zamykanej, szczelnej. Ten używam na bieżąco. Jak się kończy, biorę tamten gaz, drugi, rozpoczynam go i zatrzymuję się przy najbliższej Biltemie i kupuję sobie kolejny na zapas, który również ląduje w dużej torbie. Tutaj mam takie najpotrzebniejsze rzeczy do motocykla, typu zestaw naprawczy, do kołkowania opon, jakaś żarówka, multitool, trytytki, taśma izolacyjna, takie totalnie podstawowe rzeczy, zapalniczka, zapałki, jakieś takie drobiazgi. Mam ze sobą moskitierę, też Sea2 Summit, moskitierę na głowę, ponieważ tutaj w Norwegii jest sporo komarów, jak się jedzie trochę na północ, jest sporo komarów i meszków, więc zdecydowałem się kupić to. Zawsze ze sobą, nie mam liofów, ale zawsze ze sobą mam taką torebeczkę, w której mam jakieś 2 kisiele. Kisiel. Wożę ze sobą kisiel, jakieś 2 zupki w proszku. W razie jakby trzeba było gdzieś się zatrzymać i sobie tylko coś tak szybko przekąsić, to mogę to zalać wodą. I to mam zawsze ze sobą, plus kawę zmieloną, jak mi się nie chce albo zapomnę wziąć ziarna i młynek, więc zawsze mam gdzieś ze sobą zmieloną kawę. Aha, i mam też ze sobą zawsze jakiś makaron. Co do jedzenia, naprawdę przekalkulujcie sobie, czy nie jest taniej, czy bardziej się nie opłaca po prostu wziąć ze sobą elementy do ugotowania. Jest to bardzo proste. Ja nie umiem gotować. Żona i syn podpowiedzieli mi po prostu takie podstawowe rzeczy i tyle. I już umiem. Więc zawsze mam jakiś ze sobą makaron, jakby trzeba było szybko zagotować, kupić mleko, czy kupić jakiś sos i zalać. Też mam zawsze ze sobą jakieś rękawiczki, taką ściereczkę czy do przetarcia łańcucha, czy do, nie wiem, taka brudna ścierka do użycia przy motocyklu. Pompka z AliExpress, apteczka, srebrna taśma i filtry do Aeropressu, smar do łańcucha i też ścierka kolejna. Widzicie, tych ścierek to mam tutaj od groma. W sumie nigdy tego nie użyłem. Ja to dostałem w prezencie na jakimś... Pamiętam, od Motopomocnych, jak byłem jako gość specjalny na takich warsztatach z pierwszej pomocy motocyklowej, to dostałem od nich taki termotorebka, do której można sobie włożyć coś, jakiegoś burgera albo coś i ze sobą zabrać. I co jeszcze mamy ze sobą? Worek na wodę. To jest taki zapasowy worek 6-litrowy MSR, w którym mogę sobie na przykład, no nie wiem, nabrać, jakbym nocował gdzieś, gdzie mam troszeczkę dalej do wody, to mogę sobie taki worek wziąć, iść do rzeki, nalać 6 litrów wody, czy do gotowania, czy do picia, czy nawet można, tu jest taki kranik i można go powiesić na drzewie i na przykład zrobić sobie z tego prysznic. Więc to jest mój kufer centralny. W nim zwykle lądują jeszcze rzeczy, które kupię w sklepie. Czyli na wierzchu lądują właśnie jakieś tam kartoniki z sosami, z fasolką czy ciecierzycą, jakieś mięso, na śniadanie, tortille plus masło orzechowe, banany, tego typu rzeczy. I to po prostu ląduje na wierzch w kufrze i to uzupełniam na bieżąco. Oczywiście jakbym jechał do Nepalu, to prawdopodobnie sytuacja by się zmieniała, ale nie wybieram się na razie do Nepalu. Dlatego ten sprzęt, który można by potraktować jako przetrwanie w cywilizacji jednak, wystarcza mi właśnie na to, żeby to jedzenie zapakować sobie do kufra centralnego. Ja się teraz spakuję i zaraz pokażę Wam torbę Givi, co w niej mam. Na górze torby zawsze mam pod taką siatką właśnie wodę. To jest jakiś 3-litrowy woreczek od plecaka. Wodę z rurką. Nie wożę bidonów,
Tylko właśnie mam taki bukłak, który mógłbym wozić na plecach, ale nie ma takiej potrzeby. Mam go tutaj, jak trzeba to się zatrzymuje, rureczka i piję. W torbie tej Givi szczelnie zamykanej mam wyłącznie rzeczy, których nie potrzebuję podczas drogi, tylko wypakowuję je dopiero na kempingu, żeby nie wpuszczać do tej torby brudu, wilgoci. Nie powiem Wam o ubraniach, które ze sobą wożę, ponieważ to jest kwestia bardzo indywidualna. Ja jestem minimalistą, czyli to, co mam na sobie, plus drugi komplet tego, co mam na sobie, poza oczywiście ubraniem motocyklowym, ale drugi komplet termo plus bielizna, skarpetki mam zawsze w torbie, na zapas. Jak ten się ufajda, mogę go wyprać, zakładam drugi, a tamten suszę, albo czasem jadę na przykład kilka dni w jednym komplecie. Myślę, że każdy z Was wie, że jak się jedzie samemu, to nie trzeba się przejmować tym, że komuś coś będzie źle pachnieć. Dlatego tu chodzi o praktyczność. Jeżeli oczywiście ktoś jeździ w bawełnie, no to wiadomo, że musi mieć tych kompletów mnóstwo. Ja jeżdżę w rzeczach typowo funkcyjnych, polecam merynosowe i skarpety, i bieliznę, ponieważ nie czuć, że się brudzi. To co mam w torbie? W kolejności losowej. Śpiwór, polski śpiwór, pajak. To jest Radical 4Z, który waży 800 gramów w rozmiarze long, bo ten zwykły regular chyba był trochę dla mnie za mały, więc to jest rozmiar long. To jest śpiwór puchowy, lekki, malutki. Patrzcie, można go jeszcze skompresować do naprawdę niewielkich rozmiarów. Komfort daje mi przy minus 7 stopniach Celsjusza. I naprawdę jest ciepły, naprawdę. To jest mega dobry śpiwór. Bardzo polecam. Aczkolwiek oczywiście każdy z Was będzie sobie wybierał, co chce. Do tego oczywiście obowiązkowo mała poduszka Aeros Pillow Premium Regular Sea2 Summit. Też bardzo polecam. To jest, wiecie, poducha musi być, żeby się dobrze wyspać. Do śpiwora puchowego polecam taką wkładkę. To jest Sea2 Summit Reactor Extreme. Niby to poprawia komfort termiczny, ale mi poprawa komfortu termicznego nie jest potrzebna, ale na pewno jest mi potrzebne coś, co pozwoli, żeby śpiwór się za szybko nie brudził. Bo wiadomo, czasem docieramy na kemping dość późno, nie ma czasu, żeby się porządnie umyć i żeby nie wchodzić do śpiwora puchowego i go nie zasmrodzić, to można mieć taką wkładkę właśnie, w którą najpierw my wchodzimy, czy tam wkładamy sobie to w śpiwór i na dobrą sprawę wchodzimy w to. Sea2 Summit też ręczniczek, malutki, leciutki, szybko schnący, taki 1,50 m. 1,50 m, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie, 50 na 100 cm, 1,5 m. Bardzo szybko schnący, ale również bardzo dobrze chłonący. No i teraz taka rzecz najważniejsza w sumie. Namiot. Ja mam namiot MSR Haba Haba. To jest namiot dwuosobowy, bardzo dobry, bardzo lekki i niestety bardzo drogi. W sumie tak się składa, że dlatego się zdecydowałem na tego typu rzeczy, ponieważ w Norwegii kupiłem ten cały szpej dużo taniej niż w Polsce. Namiot jest mega dobry, ponieważ jest bardzo malutki. Naprawdę w tej chwili on jest z kijkami, z tym całym szkieletem, ale jeżeli bym ten szkielet wyciągnął i wpakował luzem, to można go zgnieść do takiej kulki. Jest bardzo, bardzo lekki, bardzo szybko się rozkłada. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żeby w jakimś filmie pokazać Wam detalicznie te wszystkie rzeczy, które mam, rozłożyć, opisać, to oczywiście napiszcie w komentarzu na dole, to mogę dla Was to zrobić. Teraz tego nie robię, ponieważ tak jak powiedziałem, niektórzy z Was mogą po prostu mieć inny pomysł na inny sprzęt, może na ten sam zestaw, tego typu zestaw, ale innej marki, inny rodzaj. Do tego dokupiłem, właśnie to jest trochę lipa, ponieważ uważam, że przy tej cenie namiotu dodatkowa podłoga powinna być w cenie, a nie, to jest w ogóle też, jak zobaczycie gdzieś ceny, ile taka podłoga kosztuje do dwuosobowego namiotu, to jest trochę bez sensu, że trzeba dopłacać tylko po to, żeby mieć dodatkową podłogę, która pozwala, że faktycznie to podłoga chroni od tej pierwszej wilgoci, przede wszystkim od wilgoci, od jakiejś nierówności, w sensie chroni przed uszkodzeniem, a namiot jest na tej podłodze. Bardzo funkcjonalne, ale uważam, że powinno być to w cenie. Mata, też Sea2 Summit Ultra Light Insulated, czyli izolowana mata
samopompująca z workiem takim specjalnym do pompowania, żeby nie dmuchać ustami, żeby nie wdmuchiwać tam wilgoci, żeby nic nie zapleśniało. Mega, mega świetna rzecz. Powiem Wam, tu jest taki współczynnik R, to jest współczynnik izolacji, czyli ten im wyższy, tym ta mata chroni bardziej przed chłodem od gleby. Mega. Naprawdę spałem w Geirangerfjord na kempingu, gdzie było bardzo wilgotno i było bardzo zimno w nocy, bo czułem, jak rękę na przykład wyciągnąłem ze śpiwora i położyłem na podłodze od namiotu, to było naprawdę bardzo zimno. A ja miałem ciepluteńko, w ogóle nic nie czułem. Świetna. Szybciutko się ją pompuje, ekstra. To jest też w rozmiarze regular. Możliwe, że byłaby jeszcze fajniejsza dla mnie, gdyby była troszeczkę większa przy moim wzroście, no ale jest jak jest. Krzesełeczko, dekatlonowskie krzesełeczko, które kupiłem kilka lat temu, cały czas działa, sprawdza się, nie ma potrzeby, żeby coś zmieniać. Nie muszę szukać, kombinować, zastanawiać się nad krzesełkami. Nie rozpadło się do tej pory. Zawsze też ze sobą mam klapeczki. Czasami też biorę Adidasy, ale klapki w zupełności wystarczają, żeby zrzucić te kapcie. Plus taki, że można je szybko umyć i szybko wyschną i można je włożyć do tej torby suche. Bo jednak Adidasy, jak trochę gdzieś namokną i włożymy do torby, to się robi kisiel, niestety. Tutaj mam taki worek, który się nazywa Scrubba Washback. To jest worek do prania, pralka turystyczna. Australijski wymysł, działa. Wlewa się wodę, wsypuje się, ściera się mydło, na przykład szal, albo wlewa się płyn, który mamy ze sobą do prania, albo jakiś uniwersalny i dusimy, potem wylewamy, przepukujemy, wlewamy nową wodę, wypukujemy i mamy wyprane ciuchy, ponieważ no, nie wszędzie można sobie wyprać ciuchy, a w niektórych miejscach chcemy sobie wyprać bieliznę, no bo wiadomo, nikt nie będzie w trakcie podróży prał motocyklowych ubrań, więc mówię bardziej o komplecie termo, skarpetkach, majtkach, jakimś t-shircie, żeby sobie przeprać, więc to się bardzo sprawdza. I co jeszcze mam? Aha, no to wiadomo, standardowo na oczy przepaskę, ciepła czapeczka na głowę, to jest moja rowerowa od Endury. Bardzo się sprawdza, bo jak jest zimno w nocy, ja nie lubię zakładać kaptura od śpiwora, więc wolę mieć to. No i oczywiście jakieś tam skarpetki wełniane, w razie jakby co, właśnie do spania i stoperki, takie plastelinkowe stoperki, to zawsze też ze sobą. Mam papier toaletowy i jakieś chusteczki higieniczne, bardzo, bardzo przydatne. I ostatnia rzecz, mokre chusteczki. To jest podstawa. To zawsze ze sobą mam, ponieważ czasami, wiecie, czasami się tak zdarza, że nie mamy dostępu do prysznica. Ja jednak preferuję, z racji tego, że jednak żyjemy w cywilizacji i w sumie dlaczego mamy sobie odmawiać gorącego prysznica na kempingu, no ale jeżeli na przykład zdarzy się tak, że już nam się nie chce iść pod ten prysznic, albo nie wiem, albo właśnie nocujemy gdzieś na dziko, pod jakąś wiatą, czy na przystanku autobusowym, gdzie nie ma prysznica, jest tylko łazienka z umywalką, gdzie możemy umyć zęby, ale chcemy się odświeżyć jakoś, to te mokre chusteczki taniocha, a można się tym całkiem nieźle umyć. To jest dla mnie bardzo, bardzo przydatne. Co do reszty, tak jak mówiłem, każdy i każda z Was ma indywidualne preferencje na pewno dotyczące kwestii bielizny. Ja to, co mam na sobie, plus drugi zestaw tego mam zawsze w torbie, czyli zestaw termo zapasowy, zapasową bieliznę, typu skarpety, majtki. Chyba nawet mam nie po jednym, 2 pary skarpet i 2 pary majtek, ale też funkcyjne. To nie są żadne bawełniane rzeczy. Nie mam nic z bawełnianych rzeczy. Jakiś t-shirt, do tego mam zawsze ze sobą jakąś bluzę i spodnie trekkingowe. I tak jak powiedziałem wcześniej, również Adidasy, takie podejściówki zwykłe zabieram ze sobą, jak trzeba byłoby gdzieś wejść na jakąś górkę albo coś, żeby się nie tarabanić w tym szpeju motocyklowym. I oczywiście każdy z Was może mieć swoje preferencje. Ja uważam, że i tak jak sprawdziłem, to co z sobą wożę działa w 100%. Zdecydowałem się kupić tak dobre i tak niestety drogie rzeczy po to, żeby mieć raz
a dobrze, żeby nie kombinować, żeby mieć sprzęt ultralekki, który sprawdzi się w wyprawach na rowerze, ale również w trekkingu. Też planuję za jakiś czas, może mi się uda dla Was nagrać taki film. Chcę się wybrać na Preikestolen z namiotem i tam sobie przenocować. No i jest parę takich pomysłów i właśnie ten sprzęt jest również do tego potrzebny, przydatny, wygodny. Ja ogólnie nie jestem człowiekiem modnym, nie jestem fancy, nie kupuję sobie ciuchów co 2 miesiące. Często jest tak, że nawet jak schodzę jakieś spodnie i trzeba je wyrzucić, to po prostu kupuję na ich miejsce dokładnie te same. W tym samym sklepie albo w tej samej marki. No po prostu tak lubię. Buty tak samo. Schodzę czy bluzę. Nie mam potrzeby produkowania, zmieniania ciuchów co chwilę i produkowania śmieci. Nie wiem, ale każdy oczywiście z Was może mieć inne poglądy na to. Jezu, jak tu jest pięknie. Wow. No dobra, słuchajcie, jeżeli byście chcieli, żeby nagrać dla Was te filmy takie detaliczne, dotyczące poszczególnych rzeczy, żeby je konkretnie opisać, to po prostu napiszcie w komentarzach. Na ten moment dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Czy to będzie jakaś podróż motocyklowa, czy może jakiś trekking. Nie wiem. Jeszcze raz przy tej okazji dziękuję marce Rebelhorn za taką propozycję, za zaufanie i za taką możliwość, że mogę być sobą, testując ich ciuchy. Żona mówi, nie mów ciuchy, bo to tak nie. Dobrze, testując ich ubranie motocyklowe, zestaw Kabi 5 w kolorze czarno-szaro-czerwonym w rozmiarze L. Dziękuję bardzo. Do widzenia, a przy okazji zachęcam do subskrypcji, lajkowania, wspierania, do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama i wszystkich innych miejsc, gdzie możecie mnie spotkać realnie i wirtualnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.